Witajcie w drugim odcinku A Shadow Over Freddy's. Dzisiaj ogarniemy sobie drugą noc. Chciałem to zrobić razem z trzecią nocą, ale zdaje mi się, że połączę dopiero ją z czwartą. Piąta i szósta też będą osobno. Także tak. Zanim jeszcze zacznę mówić o ASOF, krótkie ogłoszenie. Wczoraj wyciekło The Fourth Closet. Wyobraźcie sobie, próbka książki na Amazonie, która zawiera praktycznie 80% książki. Tak, ktoś tam mocno polamił, dużo zostało wyciągnięte, ale z samego szacunku dla pracy innych nie zamierzam za dużo mówić na ten temat. Scott powiedział już, że z tego powodu planuje wypuścić książkę znacznie wcześniej niż oryginalnie planował. Nie wiem, może jeszcze w kwietniu, może gdzieś na początku maja, co jak co dostaniemy coś już wkrótce. Ale tyle z ogłoszeń, przejdźmy do samej gry. Oczywiście wszystko zaczyna się z tego miejsca co zawsze. Zaczynamy z biura, które na dobrą sprawę jest dla nas takim bezpiecznym miejscem. Ma to sens w porównaniu do FNAF 1. To tutaj nas najwyraźniej zabiera marionetka za każdym razem i stąd będziemy zaczynać każdą noc. W tej nocy naszym głównym wątkiem jest kierować się za dźwiękami. Jak sam tytuł nam mówi, follow the sounds. Możemy łazić po lokacji i odnajdywać dźwięki, które znajdują się w kilku różnych miejscach. Nasłuchiwanie za animatronikami pozwala nam też nasłuchiwać nad całym tym dźwiękiem, do którego musimy się zbliżać. No i jeszcze nawiązując do tego nasłuchiwania animatroników, tym razem mamy już jakiegoś realnego przeciwnika. Nie mamy tylko Freddy'ego, który nas zaatakuje, gdy czas nam minie, ale mamy teraz też Bonniego. Bonnie chodzi po całej lokacji i możemy się przed nim bronić na dwa różne sposoby. Po pierwsze, nie możemy do niego podejść. Kiedy łazimy po lokacji, możemy przysłuchiwać się drogą, w które chcemy wyruszyć, wciskając prawy klawisz myszki. Wtedy możemy czasem usłyszeć Bonniego. Jeśli to się stanie, nie możemy pójść w tamtym kierunku, bo dostaniemy jumpscare'a. Jednocześnie Bonnie może zbliżyć się do nas i wejść w strefę, w której my obecnie jesteśmy. Jeśli to się stanie, musimy przepędzić go, zanim będziemy mogli się ruszyć. Starczy się jedynie odwrócić w jego kierunku i zaświecić w niego latarką. Jeśli spróbujemy uciec z naszej strefy, kiedy on tutaj jest, zaatakuje nas. To jest mniej więcej taka główna baza całej gry. Musimy poruszać się po lokacji, ale nie możemy wpadać na animatroniki. Później pojawi się też oczywiście Chica i Foxy, ale to dopiero w następnych nocach. Idzie mniej więcej zauważyć, że gameplay może przypomnieć tutaj FNAFa 4. Nasłuchiwanie, unikanie przeciwników. Jeśli animatronik wejdzie w twoją strefę, to na dobrą sprawę działa trochę jak Nightmare Freddy, jego mało Freddyaki, trzeba rozejrzeć się, wypłoszyć latarką. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że chociaż jest to bardzo podobny motyw, to A Shadow Over Freddy's robi to w lepszy, znacznie ciekawszy sposób. Ogólnie 4 pierwsze noce mamy nagrane w wersji 1.0.0. Najstarszej, z paroma nie do końca naprawionymi błędami, czy też przed zrebalansowaniem. Główny taki problem, jak do tej pory można zauważyć, to to, że poruszam się w miarę powoli. Gra nie wymaga od nas zbyt dużego zaangażowania. Możesz ogarnąć noc piątą
więc niby jedną z najtrudniejszych, a jednocześnie robi coś innego. Dosłownie gadałem z ludźmi na czacie na telefonie. To nagranie jest jeszcze ze starej wersji, noc 3, 4 też, ale noc 5 i 6 są już po aktualizacji. Gra będzie trochę zrebalansowana, dzięki czemu gracz porusza się szybciej, ale też gra jest krótsza, postacie poruszają się niektóre szybciej, więc tak, jest tutaj jedno z drugim połączone fajnie bardzo. Ale ogólnie jednym z błędów, które tutaj się pojawiają, to, że jumpscary nie do końca wydają dźwięki. To jest takie 50-50 w tych nocach, a w nocy 5 już pod koniec to zdaje mi się, że ani razu nie dostałem jednego jumpscare'a. Oczywiście, zanim nie zostało to zaktualizowane w wersji 1.01, 1.02, teraz także 1.1.0, który jest na dobrą sprawę finalnym update'em, teraz już wszystko jest dobrze. Na moich poprzednich nagraniach może się jeszcze pojawić ten błąd, że Boniego nie będzie słychać, krzyki nie będzie słychać, ale potem się to wszystko naprawi, już wszystko będzie dobrze później. No i generalnie tak jak ostatniej nocy, gdy skończymy zadanie, zostajemy zabrani z powrotem do biura, a marionetka proponuje nam inną historyjkę. Historia, którą ci opowiem, jest prawdziwą historią, której mam nadzieję nigdy nie zapomnisz. Był sobie chłopiec, który leżał obudzony w nocy podczas silnej ulewy. Leżąc pod pościelą zamknął oczy. Próbował ignorować burzę za jego oknem. Był otoczony przez ciemność, a dziwne, przerażające uczucie dyskomfortu nie pozwalało mu spać. Dźwięki sztormu były niczym w porównaniu do niepokoju, który dawały mu cienie wychodzące zza okna. Czuł na sobie oczy spoglądające na niego z oddali.
Chłopiec otworzył swoje oczy i wyjrzał przez okno, ale nic tam nie było. Próbował znowu zasnąć. Znowu otworzył oczy i kątem oka zauważył to. Puste, białe oczy żywego cienia. Pojawiły się prawie tak szybko, jak zniknęły. Niepewność została zastąpiona rosnącą ciekawością. Chłopiec podniósł się z łóżka i skierował do okna. Z okna widoczna była sylwetka zwierzęcia. Ciemniejsza niż noc dookoła niej. Ciemna nawet w momencie, kiedy docierało do niej światło. Uciekła w las ze znajomym obiektem w pysku. Jego ulubiona zabawka ponownie zabrana, zaciągnięta prosto do lasu. Chłopiec nie miał wyjścia, zaczął podążać za cieniem. Powietrze było lodowate tej nocy. Nachalne wiatry przenoszące niezliczone krople, które uderzały skórę jak szklane kule. Ich dźwięk zagłuszający wszystko inne niż pioruny. Nazwij to przeczuciem, ale on wiedział, gdzie cień uciekł. Do miejsca na granicy lasu, gdzie ostatni raz zostawił rodzinnego psa. Wiedział, że tam go znajdzie. Stojąc przed grobem następny raz, oczy cienia zniknęły. Na jego miejscu leżała teraz drugi raz ukradziona zabawka, na szczycie błotnistej górki. Ale tym razem poruszała się. Jego małe, plastikowe rączki wymachiwały gwałtownie na różne strony, a głowa kręciła się w miejscu. Ruchy były gwałtowne, lecz jasne. Spontanicznie, bez żadnej zewnętrznej ingerencji, iskra życia została uwięziona w tej drobnej skorupie. Zafascynowany tym odkryciem, zabrał swoją zabawkę z ziemi i trzymał z całych sił obiema rękami, by nie uciekła z jego uścisku. Uśmiechając się od ucha do ucha, dzieciak ruszył do domu. Zostały 3 noce. Także cóż, dziękuję wam za uwagę. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mogę wam powiedzieć, że na ten moment można już wyciągnąć bardzo ciekawą teorię z tej cutscenki, bardzo ciekawe powiązanie. Ja do niego osobiście nie doszedłem aż do nocy 4, więc wyjaśnię ją dopiero w następnym odcinku, ale póki co zapraszam do dyskusji. Na pewno ktoś z was też jest w stanie zauważyć to powiązanie. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.